Robimy dzisiaj risotto z prawdziwkami. Teraz jest duży wysyp grzybów, więc w zasadzie w moim domu królują. Risotto jest przepyszne, klasyczne i proste. Spróbujcie. Na pewno Wam posmakuje. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od podsmażenia na oliwie z oliwek jednej pokrojonej w kostkę cebuli. Do cebuli dodaję tymianek. Mam jeszcze w ogrodzie świeży, więc dodam sobie kilka gałązek świeżego tymianku. Jeśli nie macie, może być odrobina suszonego. Suszony jest bardziej intensywny w smaku, więc nie dawajcie go za dużo. I smażymy, aż się ładnie zarumieni. W międzyczasie pokroję moje prawdziwki. Jak jest gdzieś kawałek jakiś nieładny, to odkrojcie. Kroję całe razem z nóżką. Mam oczywiście je opłukane i wysuszone papierem. Kroję w kawałki takie nie za drobne. Chciałabym, żeby jeszcze później mi zostały i widoczne były w risotto. Cebulka mi się już zeszkliła. Możemy dodawać do niej grzyby. Razem z cebulką grzyby przesmażamy jeszcze przez około 5 do 10 minut. Możecie je odrobinę posolić i posypać pieprzem. One po chwili zmniejszą odrobinę swoją objętość. Moje grzybki są już gotowe, wyłączam je na razie i zostawiam na boku. Mam przygotowany litr bulionu. Wrzucę sobie do niego kilka suszonych grzybków, żeby był bardziej aromatyczny. W rondlu takim troszkę wyższym również rozgrzewam oliwę z oliwek i do oliwy dodaję czosnek. 2 ząbki czosnku, nie przeciskam ich przez praskę, tylko zgniatam odrobinę nożem. I wrzucam na oliwę do rondla. Dodaję oczywiście znowu kilka gałązek świeżego tymianku i chwilkę przesmażam, żeby puściło smak. Dodaję ryż do risotto 400 g i jeszcze smażę chwilę ryż z czosnkiem i z tymiankiem. Wystarczy kilka minut. Jeszcze chwilkę ryż się smaży. Dolewam do ryżu około 70-80 ml białego wytrawnego wina. Czekam dosłownie chwilę, aż odparuje. I teraz będę dolewać bulion. Po trochę i za każdym razem będę czekała, aż ponownie mi odparuje. Jak jakiś grzybek suszony mi się dostanie już do ryżu, to niech zostanie, niech się dusi razem z ryżem. Na małym ogniu czekamy teraz, aż odparuje bulion i znowu będziemy dolewać. Risotto jest bardzo prostym daniem, ale trzeba cierpliwie czekać za każdym razem, jak dolejemy bulion, żeby odparował. Przemieszać kilkakrotnie. I ponownie mieszamy. Znowu jak odparuje bulion, dolewamy trochę. I tak, aż będzie ryż na pół miękki. Za każdym razem, jak ryż wchłonie bulion, będzie odrobinę pęczniał i będzie go za każdym razem odrobinę więcej.
Jeśli chcecie grzybki, już teraz mogę również dorzucić do ryżu. One sobie fajnie z nim zmiękną. Już dosyć oddały smaku do bulionu. Teraz jeszcze trochę dodadzą do ryżu. I dalej gotujemy ryż. Trwa to około 20-25 minut do 30. I ryż powinien być już na tyle miękki, żeby dodać nasze podsmażone grzybki. Więc dodaję je razem z całą zawartością patelni. Mojemu ryżowi potrzeba jeszcze dosłownie chwilę, żeby już był idealny. Musicie próbować. Nie może być za miękki, tylko lekko al dente. Ryż jest już w sam raz. Musimy wykończyć tylko nasze risotto. Ścieram około 80 gramów parmezanu do risotto. Nie żałuję go, bo po prostu bardzo lubię. Jeśli nie macie parmezanu, może być grana padano. Taki ser możecie dostać prawie w każdym markecie. Na drobniutkich oczkach. Do ryżu dodaję jeszcze około 2 łyżek masła. Czasami jak zamieszam i widzę, że jeszcze troszkę potrzeba, to dodam jeszcze łyżkę. Mieszam wszystko dokładnie, tak żeby masło się rozpuściło i pokryło wszędzie ryż. Jak widzicie gdzieś łodyżkę od tymianku, możecie ją wybrać. Spróbujcie jeszcze do smaku, czy nie trzeba dodać jeszcze soli i świeżego pieprzu. I risotto jest gotowe. Możemy nakładać. Na wierzch oczywiście zetrę jeszcze odrobinę parmezanu, no bo czemu nie? Możecie posypać natką zielonej pietruszki lub po polsku koperkiem, która idealnie pasuje do grzybów. To już dowolnie. Będzie idealny na obiad. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!